Cześć, z tej strony Wiktoria Czyżewska i zapraszam Was na dzień ze mną. Dzisiaj generalnie robimy sobie tarcze, takie luźne, jak widać, mocne tarcze stójkowe. Po południu mam grappling i takie sesje sobie powtarzamy 2-3 razy w tygodniu. Łączymy razem, jak widzicie już ledwo dyszę, ale jest taka pogoda i taka temperatura, że się po prostu chce żyć. Najlepiej jak ja trenuję sobie sama tutaj z trenerem, bo cała mata jest mokra maksymalnie, wyglądam jakbym wyszła dopiero z basenu. I tak jest zawsze i to jest mój odwieczny problem. Dlatego gdzieś jak chodzę na treningi, to mam ze sobą dwa ręczniki. Jeden jest do wycierania maty, a drugi do siebie. Także tak to wygląda, ale widać, że chociaż trenuję, nie? Kochani, debiuty 2025, jeszcze trochę. Widzę na przestrzale to wszystko, na przestrzeni tych miesięcy, to te kopnięcia, to o fuck. Widzicie, jakie dostaję pochwały? Jednym słowem, jak się zmęczysz, to jest spora szansa, że wygra. Kurczę, jak się nie zmęczę w pierwszej rundzie, to wygram. Trzymajcie kciuki, że się nie zmęczyła w pierwszej rundzie. Teraz przede mną najgorsza runda. Mieszamy sobie i kopnięcia, i uderzenia. Szczerze powiedziawszy, nienawidzę tego, bo zawsze robimy to na końcu wszystkich rund i później zdycham tu jeszcze 10 minut. Jest dużo jakichś takich zarzutów ewentualnie, że tam Wiktoria jakiś doping czy to, że tamto. Ludzie tam może żartują, niektórzy na poważnie to mówią, no bo widzą, że jest dość nieźle zbudowana jak na dziewczynę sportu walki. A prawda jest taka, że Wiktoria chyba już 12 lat jak miała, jak trenowała karate. Light, dziewczyny, light! To jest light. Dziewczyny, myślimy! Myślimy! Wolnie! Nie opuszczaj rąk, Wiktoria. Wiktoria niebieska. Tam nie wiedząc co i jak, to po treningu karate szła do domu i robiła jeszcze zawsze jakieś serie po 50 pompek, 50 brzuszków, 50 grzbietów, 50 przysiadów. I tak po każdym treningu robiła jeszcze drugi trening, nie? 7, 8, 9, 10, 39. Dawaj, wyprostuj, odpocznij. Odpocznij i 40, żeby było. 40, dobra robota. Jakby jakieś znaleźć nawet zdjęcia z tego okresu, jak ona miała 12-13 lat, to ona już naprawdę na taką, nawet nie nastolatkę, tylko takie dziecko to już nieźle wyglądała, nie? Także nawet u Ciebie tam Mateusz na siłowni chyba jakieś takie, nie wiem czy to było z 15 lat, ona już chyba wyciskała z 50 kg na klatkę, tak. z 50 kg na ławce już wyciskała, nie? Jak miała 15 lat. Biorąc to pod uwagę, no to powiedzmy, że ona z 7 lat już tych ćwiczeń fizycznych, ciężarów dotyka, nie? No to 7 lat treningu, no to może dawać efekt w postaci tego, że ona wygląda jakby tam na czymś była, nie? Ale to, no nie wiem, to są lata, nie? A no to oczywiście genetyka, no bo nie każdy nawet facet będzie wyglądał dobrze trenując MMA, nie? Którzy są, nie wiem, wyglądu, nie wiem, Adesani, Diaza, tak? No ci goście też trenują całe życie, a jednak nie wyglądają jak kulturyści. A weźmiemy, nie wiem, Kamaru Usmana, no i wygląda jak kulturysta, nie? Także no genetyka ma swoje znaczenie tutaj i na pewno to jej w tym pomogło. Teraz przed nami najgorsza runda, sparingi, ale nie byle jakie sparingi. Zaraz zobaczycie, z kim przyjdzie mi się mierzyć. To będzie ciężki bój, to będzie ciężka walka, ale wiem, że wygram, zawsze wygrywam. Na kolano, nie znam, że takiego planu jak Bartosiński. O kurde, o nie. 1-0!
Takie sparingi odbywamy, ale w takim okresie bardziej wcześniejszym, nie? Teraz to już jakby skupiamy się bardziej na taktyce i zadaniach, jakie tam mam w walce wykonać. To jest taki cardio boxing fajny, nie? Żeby się nie uszkodzić. To są takie osoby, które znamy, które wiemy jak sparują, nie zrobią krzywdy, bo wiadomo, no tu jest spora różnica wagi. To robimy sobie wcześniej, a im bliżej walki, tym bardziej się dopasowujemy tych sparring partnerów pod Wiktorię, czyli wagowo, doświadczeniem i tak dalej, nie? Kurczę, no właśnie, ja tak na szybko rano spakowałem wszystkie graty, a ja przecież jestem po regeneracji, po nowych, pięknych implantach i nie uformowałem szczęki. Ale z Wiką to super lubię takie zabawy, bo ona cały czas narzuca tempo, a przecież tak, po pierwsze to jest kobieta, no to nie pokażesz. Drugi chłop, jak widzi, że chłop robi tak, to dobra. Ja też mam ten moment, żeby złapać te 3 oddechy, a z Wiką to tak nie ma, no bo tak, co, pokażę jej, że co, zasapałem się? Jak ja będę wyglądać? To już ja tu już nigdy nigdy się tutaj nie zjawię. Także no, jest cały czas tempo, jest bardzo eksplozywna, trzeba cały czas, nie możesz nawet na pół sekundy zmrużyć oka, bo będziesz, no zarobisz w cymbał. Nie, żart. Ja lubię Mateusza bardzo. Z kobietami jest generalnie ciężko i zawsze sobie jeździmy gdzieś do innych klubów. W poprzednich przygotowaniach no to jeździliśmy trochę do Skry, do Warszawy. Teraz byliśmy w Katowicach, miała tam jedną dziewczynę z zapasu, wcześniej trochę tam jiu-jitsu robiła. Z Klaudią Mitko, tam pewnie znaną w szerszej bazie fanów tam jiu-jitsu. I jedna dziewczyna z kickboxingu była z kadry polskiej, Justyna Krosta, bardzo dobra zawodniczka. Ten okres ostatni tutaj na Śląsku był taki najmocniejszy, można powiedzieć. Jakbyście jej twarz widzieli, może gdzieś tam wrzuci na social media albo wam wyślę, pokażę jak wyglądała po tym tygodniu, to mniej więcej jej twarz wyglądała jak po lekkim wypadku samochodowym. Po tym ostatnim ciężkim tygodniu wyglądam jak po wypadku samochodowym. Ale w sumie to nic takiego się nie stało, wiadomo, wszystko się szybko goi. Ja też się w miarę szybko jeszcze regeneruję. Spoko, ja lubię jak mam rany wojenne na twarzy, bo widać, że się napierdzielam ostro, a nie kalkuluję. To też była przestroga, żeby nie skończyć jak Bartos, żeby... No tak, muszę uważać na te kolana. Mateusz ma długie nogi, dobrze kopie, szczególnie właśnie kolana, także nie chciałabym się nadzieć na jego nogę, bo mogłoby się to skończyć źle, a do walki nie zostało długo. Kurde Artur, dzwoń do Wojka, nos złamany. Nie będziemy ryzykowali tak Borta się zobacz. Nos pęknięty w 4 miejscach. Po walce chyba. Młotek. To jest taki okres, gdzie najbardziej właśnie uważamy, no bo walka może przepaść, a najgorsze jest to, że trzeba później czekać tam parę miesięcy, żeby wrócić w ogóle do sprawności, żeby zacząć znowu trenować. To jest jeszcze gorsze. A propos tego, jak walka mogłaby przepaść, przeciwniczka wasza mogła wejść do Owczarz. Kiedy się dowiedzieliście, jaka była reakcja wasza? Nie byłem zdecydowany za bardzo, że taka opcja w ogóle wchodzi w grę. No bo jednak przygotowujemy się konkretnie pod konkretną przeciwniczkę i no i teraz znaleźć stylistycznie taką samą dziewczynę mógłby być problem. No powiem szczerze, na pewno byłabym zła, no bo jednak tak jak trener powiedział, przygotowujemy się pod konkretnego zawodnika, robimy te sparingi, techniki i tak dalej pod konkretną zawodniczkę. Wtedy byśmy musieli całkowicie pewnie zmieniać plan i czekać na jakąś inną rywalkę, a też dziewczyn nie jest dużo, także no pewnie ciężko byłoby znaleźć jakąś dziewczynę odpowiednią na sierpień. To jest pierwsze w ogóle małżeństwo w KSW, jak to widzisz? Ja widzę to tak, że oboje wrócą smutnie do domu po miesiącu pobytu w Polsce. I ja skromnie powiem, że klatka zweryfikuje, a tak poważnie taki mam plan, ale cicho. Idziemy do ceramiki obejrzeć zdjęcia, w których byłam fotomodelką do nowej kampanii. Przedstawiam wam moje UFO. Syf w bagażniku taki sam jak w mojej głowie. Nie, naprawdę jest... Jezu, nie chcę tego pokazywać, dobra. Nieważne. Jest syf. Dzieci, Boże, w bagażniku dzieci, nieważne. Otworzy się? Nie. O, otworzyły się drzwi, dobra. Dzisiaj pojechałam zatankować samochód i nie mogłam otworzyć tych drzwi. Dlatego musiałam wejść tamtą stroną. Na pewno panowie na stacji benzynowej mieli ubaw z blondynki, która nie potrafi otworzyć drzwi, ale na szczęście już są otwarte, także zapraszam. Także jedziemy teraz do ceramiki. Do ceramiki mamy dosłownie 3 minutki. Ceramika Starglass w ogóle to jest największa ceramika w Europie i od kilku lat pomaga mi w tej mojej sportowej karierze, w tym, żebym mogła godzić pracę jako zawodnik, jako trener personalny i też żyć na takim dobrym
poziomie. Także jestem im mega wdzięczna, bo już bardzo dużo we mnie, można powiedzieć, włożyli, bardzo mi pomogli i to jest super ekipa. Ogólnie jestem na administracji z specjalizacją marketing i kreowanie wizerunku. Godzę jakby pracę jako zawodnik, no bo ja uznaję to jako pracę, skoro trenujemy, wiesz, 2 razy dziennie, trzymamy dietę, musimy dbać o regenerację i tak dalej. To nie jest tylko to, że idziemy na trening i odbębniamy ten trening, także ja traktuję to, że walczę jako po prostu pracę. Jestem trenerem personalnym, trenuję dzieciaczki, ale też młodzież, dorosłych, chociaż ostatnio głównie dzieciaki. No i studiuję zaocznie. Tak. Wiedziałaś, nie wiem czy to prawda, że nie dostałeś czerwonego paska, bo pobiłaś chłopaka. Była takie Nie, to było troszeczkę inaczej, bo ja byłam w 3. klasie, to tam się nie dostaje pasków, tylko są opisowe świadectwa, ale to było dzień przed zakończeniem roku i ten chłopak wyzwał moją koleżankę, dostał liścia, spuchła mu buzia i jak wychowawczyni się dowiedziała, to mnie straszyła, że nie dostanę świadectwa. No ale koniec końców dostałam, a jemu się należało. Co fakt, to był kiedyś mój dobry kolega, nie wiem dlaczego dostał w sumie tego liścia. Ale coś powiedział coś brzydkiego na moją koleżankę, a że ja zawsze stoję w obronie moich przyjaciół i znajomych, no to nie mogłam na to pozwolić, także należało mu się w sumie. Jak się zakończyła? Nie na punkty. Znokautowałam ją jakby, powiedzmy, rękami. Ale miałam kiedyś taką śmieszną sytuację, że chłopak się właśnie chwalił, że ma stalową klatę. No i mówię, dobra, to sprawdzimy. No i tak dostał z pięści w przeponę, że zaczął płakać, ale powiedział, że nie powie wychowawczyni, no bo by się śmiali z niego, że chwalił się, że ma stalową klatę, a jej nie ma. Także miałam trochę takich śmiesznych sytuacji, ale było zabawnie i później się każdy bał. Bo generalnie są 2 sprawy, bo przyszliśmy obejrzeć te zdjęcia, a 2 przyszliśmy się dogadać, czy będzie taka opcja, że jak Wiktorii walka nie pójdzie, czy będzie szansa, żeby ją zatrudnić na linii produkcyjnej. Tak, tylko, tak? tylko pamiętaj, że to są 3 zmiany. Nie? Ona jest dosyć silna, ona już może na większe płytki Jest przerobić, oznajmiona z naszą linią produkcji. może największe Znaczy, ja ją płytki widzę w dziale spokojnie. windykacji. Jak To jest fajne. Przyznajcie, że się nadaje na modelkę, prawda? Oczekiwania versus rzeczywistość. Fajne są te zdjęcia. Kurczę, nowe profilowe na Facebooka. Ej, to jest jak z gry. nowa postać do Street Fightera. 10 na 10. Nadaje się na fotomodelkę. Nadaje się na fotomodelkę, ale nie na modelkę. No, jestem za niska. W szkole podstawowej byłam w kółku teatralnym. No i ze względu na to, że mam chyba dobrą dykcję, nie wiem. Pani mnie po prostu wybierała na konkursy teatralne i kazała mi się uczyć takich długich jakichś tekstów albo wierszy. Powiatowe konkursy wygrywałam i nawet się dostałam chyba do wojewódzkiego i tam dostałam wyróżnienie, czy któreś nawet miejsce zajęłam właśnie w konkursie recytatorskim. Mam kilka ukrytych talentów. Bo umiem jeszcze tańczyć, tylko no już nie będę tego pokazywała. Bo by was zbanowali na YouTubie później. Generalnie bardzo dobrze odnajduję się w social mediach i na Instagramie i na Twitterze jakby znalazłam swoją rzeszę odbiorców. Przede wszystkim dlatego, że jestem po prostu naturalna w tym wszystkim. Lubię dyskusje z ludźmi, lubię im odpowiadać właśnie czasami w jakiś sposób żartobliwy, czasami sarkastycznie. W jakiś sposób relaksuję się, jak wchodzę w konwersacje z innymi osobami. I po prostu mam taki bardzo luźny content, to nie jest tak, że pokazuję jakby tylko treningi, tylko to jak jestem zmęczona i upocona, ale staram się pokazywać jakby swoje życie i wydaje mi się, że to ludziom się najbardziej podoba, że jest tak różnorodnie, taka jaka jestem, taka się po prostu pokazuję. Bywam chamska, bywam złośliwa, ale chociaż jestem w tym wszystkim prawdziwa, jak ktoś mnie denerwuje, to po prostu pokazuję to, że mnie to denerwuje, a nie udaję, że jest inaczej. Ludzie też za bardzo to odbierają wszystko na poważnie, nie wiedzą, że nieraz
specjalnie coś się powie, specjalnie coś się nakręci, specjalnie jakieś zdjęcie się wrzuci. Musimy być trochę kontrowersyjni, no, ale no tutaj w Wiktorii myślę, że jest to cały czas w granicy jakiegoś takiego dobrego smaku i wiadomo, że komuś może to się podobać, może się to nie podobać. Ja zawsze mówię w Wiktorii do ludzi, że koniec końców i tak najważniejszy jest wynik sportowy, tak? Bo druga strona medalu jest taka, że jest to zawód jak każdy inny. Wiadomo, że robimy to z pasji i tak dalej i się wiele lat, tak? Wiktoria na przykład już 10 lat trenuje. Ludzie trochę do tego podchodzą, że pojawiła się jakaś dziewczyna 2 lata temu i świruje w internecie, nie? Ale wcześniej było 10 lat pracy, poświęceń i tak dalej. Dalej nikt tego nie widział, nikt tego nie wie, tak? Że się rezygnowało z jakichś tam imprez i tak dalej, że się trenowało. No a to się odbyło, nie? Ale tego nie było na Instagramie, a czego nie ma na Instagramie czy w social mediach, to tego ludzie nie widzą, tak? A to mówię, było 10 lat poświęceń i dopiero teraz można zarabiać, teraz się jest w KSW i teraz się spija jak gdyby jakieś profity z tego tytułu. Sprzeczka między zawodniczką KSW, Wiktorią Czyżewską, a Pawłem Księżniczką Tyburskim. Tracę czas, choć tego nie chcę. Coś tam chcę ciebie obok mnie. Parę lat i masa wspomnień. Myślę, że wam się podobało. Nie umiem śpiewać. Nie, no spoko. No, oczywiście wszystko było takie w formie żartu. Ja też odpowiedziałam na tą piosenkę w formie żartu. Niech Paweł robi sobie co uważa. Niech każdy robi co tam chce. Jakby ja nie wchodzę w te tematy fight-fightowe. Mnie to już nie interesuje, mnie to nie dotyczy. Ja jestem skupiona na tym, żeby pokazywać swoją sportową formę w sportowych organizacjach, także niech każdy robi co chce. Pojawił się taki pomysł na Twitterze walki twojej z Laurą Grzyb. No ja oczywiście jestem chętna. Dla mnie nie ma problemu, możemy się bić, jeżeli tylko Laura będzie chciała. No to zapraszam. To była taka sytuacja, że ja wrzuciłam na Twitterze, że fajnie byłoby, jakbym zawalczyła na KSW Epic. Menadżer Laury się odezwał, że no to może walka w boksie. No i ja odpowiedziałam, że spoko, ale boxing ma w rękawicach, no bo kogo interesuje boks w dużych rękawicach na takiej gali. To nie jest gala bokserska, tylko gala Epic. No i generalnie temat umarł i nie wiem, po miesiącu czy po 2 Laura odpowiedziała, że ona może się ze mną bić, ze mną czy z Eweliną Woźniak, ale musimy zrobić testy na doping. Także ja Laurze odpowiedziałam, że nie wiem, czy jest tego świadoma, ale w KSW nie ma, generalnie w Polsce nie ma testów na doping. Jeżeli oczywiście zapłaci za te testy, no to nie ma problemu, to zrobimy, ale wątpię, żeby KSW robiło jej jakiś wyjątek, że nagle Laura Grzyb chce testy na doping, u mnie czy tam u Eweliny i oni to robią, bo jak Laura się biła z innymi dziewczynami, to nie chciała tych testów, także trochę hipokryzja. I nie wiem, czy ona to zrobiła po prostu specjalnie, czy chciała podsycić tą całą jakby sytuację, może naoglądała się tego, jak podnoszę duże ciężary na Twitterze i wiesz, i pomyślała sobie to czy tamto. Spoko, wezmę z tobą walkę, ale musisz zrobić testy na doping. No to chcesz ze mną walkę, czy nie? No nie? Jeżeli chcesz z kimś walkę, ja miałam tyle wagi, wiesz, i inne dziewczyny miały tyle wagi i nikt nie mówił spoko, mogę z tobą zrobić walkę, ale sprawdźmy, czy jesteś na sterydach, czy nie. Tylko jesteś wojownikiem, to bierzesz walkę, no nie? A wiecie, a nie piszesz takie rzeczy, także nie wiem, o co Laurze chodziło. Mówię, jak zapłaci, luzik, zrobimy te testy i możemy się bić. Dla mnie nie ma problemu. Wydaje mi się, powiedziałam i za wszystkie kobiety, które są w KSW i wydaje mi się, że każdy zawodnik chciałaby, żeby te rankingi były i żeby tym głównym celem naszym był pas. Tak, zdziwiłam się, jak mnie wrzucił. Na początku nie ogarnęłam w ogóle tego, no ale ja jestem zadowolona, wyświetlenia się zgadzały, było fajnie. Stanowski zwrócił na mnie uwagę, następnym razem po prostu ubiorę lepszą koszulkę, ale było 1 000 000 wyświetleń, także ja jestem zadowolona. Wiadomo, każdy miał swoje zdanie na ten temat, ale ludziom się podobało, wszyscy byliśmy zadowoleni, także spoko. Broni nie dotykasz bez pozwolenia. Broń zawsze jest skierowana w stronę kulochwytu, czyli całe manipulacje, ładowanie, rozładowywanie odbywa się z lufą skierowaną w stronę tam mniej więcej tych opon i z palcem na szkielecie broni, nie? Na komendę ładuj broń, podpinasz magazynek tutaj, zrzucasz zamek kciukiem prawej ręki lub lewej ręki. Broń jest wtedy już gotowa do strzału. W zasadzie stajesz w postawie bokserskiej. Pada komenda, można strzelać, przekładasz palec na język spustowy, zaczynasz strzelać. Tu musisz czuć presję, tak, żeby
Tu po każdym strzale zamek się przeładowuje, ale mimo tego on cię tutaj nic nie draśnie, nic się nie dzieje. Okej, dobra, pierwszy poszedł. Okej. No. Dobra. Dobi, bo się ruszaj. Przestań. Graj, utrzymuj mniej więcej środku. Widzę, że ci ręce chodzą Aha. masakrycznie, ale utrzymaj przyrządy. Dobrze, kropka w cel. Ja nie widzę tego czerwonego w ogóle. Rozładuj do przejrzenia broń, trzymaj cały czas lufa do przodu. Wyciągasz magazynek, Tu? wciśnij go tak do środka. Dobra. Okej, przejrzałem, odkładamy. Jezu, się spociłam. Chcemy zobaczyć teraz, najważniejsze. Tu już jesteś prawie jak Szewczenko, bo ona też strzela. Jestem cała mokra, człowieku, a nie? Przerwany rdzeń kręgowy. Przeżyłby? No Może nie. by przeżył, ale na pewno by nie chodził. Stresuję się, bo robię to pierwszy raz. Stresowałam się za pierwszym razem, teraz jeszcze bardziej, także nie, no spoko. Okej, siedzi. Dobra. I teraz lewą ręką spróbuj tutaj złapać, Tu? pociągnąć mocno, mocno do siebie i puść. Szukaj czerwonej kropki i czerwonego kółka. A dobra, mam. Masz? Dobra, to teraz zobacz, kciukiem sobie odbezpieczasz w dół, jest odbezpieczony, Tak. kropka na cel i strzelasz. O. Rozładuj, A, okej. dobra, zabezpieczamy. Koło głowy jest! Żeby było ładnie widać na kamerze, to ci dostrzelę trochę. Dobra. Niesamowite. Dobrze, tu niedaleko ucha, Tak, niedaleko barku. łapiesz za worek, na plery, No. obiegasz tamtą oponę, zrzucasz worek tu, karabin, strzał, odbezpieczasz, strzał, Bezpieczam i znowu. wkładasz i znowu to samo. I 180 sekund puszczam ci czas. Ja co ja się wpakowałam. Uwaga, start! Ile to waży? Git! Koniec czasu! Super! Na zmęczeniu już się tak nie strzela fajnie. No nie. Na zmęczeniu to już jest, wiesz, Bo na tarczy jest chudy szczur i dlatego. Tak, spoko, ja się zmęczyłam. A jak porównasz adrenalinę tą do walki? W walce raczej nikogo nie zabije, nie? Chyba. Ogólnie, żeby trafiać, strzelać tam, gdzie się chce, no trzeba troszkę jednak potrenować. To nie jest tak, że przyjdzie się pierwszy raz i od razu strzelamy tam, gdzie celujemy. Wiedziałem, że fizycznie będzie dobrze przygotowana, dlatego taki dynamiczny troszkę to przygotowałem. Ale widzę, że się troszkę zmęczyła Wiktoria, także mam nadzieję, że było fajnie. Było bardzo fajnie i się trochę zestresowałam, ale to dobrze. Zawsze, gdy ktoś pierwszy raz strzela, to ta adrenalina występuje, ruchy rękami niepotrzebne, ale to jest normalne, także tutaj nie spodziewałem się, że Wiktoria inaczej zareaguje na tą naukę. Także bardzo fajnie, mam nadzieję, że się spodobało, no i będzie częstszym gościem. Taki mam plan po walce, na pewno wpadnę. Jesteśmy teraz w Akademii Holistycznej w Skarżysku, gdzie mam przyjemność trenować pod okiem trenera Bruna Sokołowskiego. Dzisiaj będziemy robić sobie rundy grapplingowe i pracę pod siatką. Tak to dzisiaj będzie wyglądało, taki jest właśnie plan na południe. O to mi chodziło, świetnie. Dobra, równo stoję. Świetnie. Tak. Jeszcze. Dokładnie.
Dzisiaj w przygotowaniach i w ogóle odpowiadam za tą część parterową i tą zapaśniczą. Była to jednostka doskonalenia pracy w parterze. Były to elementy ucieczek z zagrożonych pozycji, były to elementy ucieczek z technik kończących oraz wykonywanie technik kończących. Przy siatce pracowaliśmy nad 3 sprowadzeniami oraz 3 obronami przed tymi sprowadzeniami. Doskonaliliśmy te elementy, ponieważ na tą walkę będą nam bardzo potrzebne. Wiktoria jest zawodniczką, która wywodzi się ze stylów stójkowych, dlatego doskonalimy jej ten element gry zapaśniczy i parterowy, żeby była osobą kompletną, no bo ponieważ plany są ambitne, więc musimy być kompletni. Teraz w MMA każdy zawodnik musi być kompletny, no i taka jest Wiktoria. No jeżeli ktoś jest mniejszy w MMA, to trochę ma taką, powiedzmy, może niekorzyść, chociaż nie zawsze, bo widzimy to w skali różnych zawodników, że czasami zawodnicy, którzy są dobrze wyszkoleni technicznie, potrafią sobie poradzić z tą takim niedoborem wagi. No, ja bym tutaj aż tak strasznie kilogramami się nie przyglądał, bo liczy się to, jak ktoś walczy, a nie tak do końca ile waży. To wiele razy MMA pokazało, że waga sama w sobie nie walczy, niemniej jednak jest elementem, który może działać na korzyść lub niekorzyść. W przypadku tej wydaje mi się, że będzie trochę na niekorzyść, jeżeli ona jest troszkę mniejsza. Zdolna jest do wszystkiego i myślę, że nieraz zaskoczy. Natomiast ja ze swojej perspektywy powiem, że przyjeżdża tutaj do Skarżyska, nigdy się nie spóźniła, zawsze jest na czas. Chłopaki tutaj do mnie z klubu przyjeżdżają, mają metr czy tam 10 metrów do siłowni, są spóźnieni, a ona zawsze była punktualna, zawsze jest punktualna, więc to o czym świadczy, już tak, żeby jej nie chwalić, ale też wprowadza fajny klimat do sekcji, jest kobietą w pełnym tego słowa znaczeniu, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobra przykład osoby, która potrafi połączyć kobiecość ze sportem. O to chodzi, dokładnie. Pan, dobra sędzia. Dobra, kurwa. Nagrał pan? Sandra była moją wcześniejszą przeciwniczką, jakby nie chcę wracać do przyszłości, aczkolwiek uważam, że zachowała się mega nieprofesjonalnie, bo to jest już kolejny przypadek, w którym nie zrobiła wagi. Ja rozumiem, że zdarzają się różne rzeczy, czasami ze względów zdrowotnych nie możemy tej wagi zrobić, ale z tego co wiem, zarówno mnie, jak i Karolina nie przeprosiła, także wydaje mi się, że to jest mega niesportowe zachowanie, a jeżeli nie potrafisz robić wagi, no to przechodzisz do kategorii wyżej i bijesz się w kategorii 6-1. Jeszcze bardziej jakby zirytowało mnie sam fakt o tym, że jeszcze przed walką z Karoliną mówiła o tym, że będzie nawoływać do walki o pas. Tak naprawdę tylko raz zrobiła kategorię 5-7, a do mistrzowskiego jeszcze trzeba zrobić ten limit 56, chyba 800 czy 700, także mam nadzieję, że jeszcze dojdzie do naszego rewanżu. To moje popchnięcie Sandry barkiem na ważeniu wywołało ogólne poruszenie i rzeczywiście miało bardzo dużo wyświetleń. Ludzie różnie reagowali na tą sytuację, tylko nie znali kulisów. Jakby zareagowałam impulsywnie ze względu na to, że nie zostałam przeproszona za to, że Sandra nie zachowała się profesjonalnie, ponieważ nie zrobiła wagi. Podobna sytuacja była, gdy Mackenzie biła się na gali UFC i też nie zrobiła wagi, a jej przeciwniczka po prostu nie podała jej ręki, dlatego że Mackenzie zachowała się niesportowo i moim zdaniem, jeżeli nie robisz wagi i nie potrafisz nawet przeprosić, no to nie masz się później czego dziwić, że twój przeciwnik zachowuje się tak, a nie inaczej. Kamp przed właśnie walką z Sandrą Suker w ATT to było jedno z moich tak naprawdę spełnień marzeń. Chciałabym oczywiście tam wrócić, zobaczymy, czy to się uda. Na pewno dało mi to, że miałam bardzo dużo sparring partnerek i miałam możliwość sparowania z najlepszymi dziewczynami na świecie. Sparowałam na przykład z Maryną Moros takie indywidualne rundy pod okiem trenera, ponieważ ona miała w tym samym terminie co ja walkę i jej główny trener uznał, że będę bardzo dobrą sparring partnerką dla Maryny. Także uważam, że to mi dało bardzo dużo. No i sam fakt tego, że ja tak naprawdę zostałam rzucona na głęboką wodę, ponieważ Karoliny nie było jakby ze mną większości czasu i musiałam iść sama na trening, sama rozmawiać w obcym języku, sama poznawać tych ludzi i jakby zapoznać się z systemem treningowym takim jak jest w ATT. Także na pewno bardzo dużo mi to dało w kontekście takiego rozwoju, tego, żeby nie bać się też jakby innych miejsc, innych ludzi. No i ta główna część, czyli po prostu bardzo dobre sparring partnerki. Niektóre sytuacje mogą się skończyć dla mnie na przykład brutalnie. Ja też na to liczę, że to się skończy brutalnie. Mam słodki statement z takim uśmiechem, nie? No i jak nie Wiktoria! lubić? Jak nie lubić Wiktorii, tak jest. Buziaczki. Wydaje mi się, że Maciek Turski boi się moich mocnych kopnięć na wątrobę i tego, że może zostać znokautowany. A tak poważnie to mam nadzieję, że w końcu do mnie przyjedzie i zrobimy te fajne rundki. Dam mu trochę fory, żeby nie było.
On też musi, wiecie, dobrze wyglądać, nie może wrócić z masakrowaną twarzą. Także czekam, aż do mnie przyjedzie. Mam nadzieję, że w końcu się zdecyduje i nie będzie dygał. Podobno dziwne pytania dostajesz i propozycje od fanów. Jaka była najdziwniejsza propozycja albo pytanie? Nie wiem, czy to się nadaje do upublicznienia. Aczkolwiek kiedyś miałam propozycję, no wiadomo, te propozycje typu czy wyślesz zdjęcie stóp albo wyślesz skarpetki czy majtki, to są takie na porządku dziennym, więc może powiem o takich formach wiadomości od fanów, ale niektóre są dużo gorsze. Możecie się domyślić jakie, nie będę tutaj ich mówiła, ale głównie mężczyźni mają bardzo bujną wyobraźnię. Często też je upubliczniam właśnie na story, żeby też ludzie zobaczyli, jak to wygląda i ilu mamy odklejeńców na tym świecie, ale głównie są to jakieś takie dla mnie zabawne wiadomości. Tak wygląda właśnie mój dzisiejszy dzień. Bardzo dziękuję Wam za całe wsparcie i za to, że oglądacie i przeżyliście dzisiejszy mocny treningowy dzień ze mną. Mam nadzieję, że będziecie mocno trzymać za mnie kciuki i dopingować mnie w nadchodzącej walce. Buźka!